Witam w mojej kuchni wieczorową porą i zapraszam na kolejne działanie pod tytułem Coś dobrego z urządzenia zwanego szynkowar, czyli wędlina domowa, którą można zrobić w każdym mieszkaniu, w kawalerce, a jakby się uparł, to i na biwaku też by zrobił. Szynka, nieco ponad kilogram, ale tak naprawdę mało nieco, można powiedzieć kilogram. Szpinak mrożony, w tej chwili jak widać kostki takie. Jest go tam w tej chwili 450 gramów i jest to za dużo. Wykorzystam z tego część i tak prawdę mówiąc nawet nie wiem jaką. Na podsumowaniu postaram się mniej więcej powiedzieć, czy jedną drugą zużyłem, czy więcej, czy mniej. Dam znać. 450 gramów, ja to mięsko zmielę i przyprawię. Tylko sól i pieprz. Jedna łyżeczka pieprzu, taka kopiasta. I 15 gramów soli na ten kilogram mięsa. Jest to pół na pół sól zwykła i peklująca. Mam tu jeszcze czosnek, ale czosnek jeszcze i sól zwykła będą dodawane do szpinaku, bo szpinak jak się tylko lekko rozmrozi, wrzucę go na patelnię, podsmażę razem właśnie z solą i z czosnkiem i taki podsmażony ostudzę. Ilość czosnku, który tam dodacie, zależy od Was, bo to naprawdę są różne smaki. Ja lubię dość wyraźnie. Szpinak lubi sól i dopóki się odpowiedniej ilości nie doda, to jej smaku się nie wyczuwa i tak samo czosnek. Też w mojej opinii powinno być go sporo, ale próbujcie w trakcie podsmażania i doprawiajcie tak, żeby to Wam pasowało. To, co nie wykorzystam do szynkowara, to posłuży mi dzisiaj jako dodatek do obiadu, także ani gram się nie zmarnuje. Mięsko zmielę na najdrobniejszych oczkach, przyprawię, wymieszam, wstawię do lodówki, zajmę się czosnkiem, jak go podsmażę i ostygnie, to wtedy te dwa elementy w szynkowarze połączę. Jak? Zobaczycie. Starczy gadania, biorę się za robotę. Mieszam, ale nie ma potrzeby mocniej wyrabiać. Mięso wstawiam chwilowo do lodówki i biorę się za szpinak. Najpierw roztapiam klarowane masło i dodaję siekany czosnek. Po 1-2 minutach dodaję szpinak. Podsmażam go na delikatnym grzaniu. Pod koniec trzeba smakować i dodać sól, można też czosnek. Gdy szpinak ostygnie, ładuję mięso do szynkowara i ubijam. Tłokiem od nastrzykiwarki drążę w mięsie otwór, który wypełniam szpinakiem. Zagęszczam go także za pomocą tłoka. Z wierzchu przykrywam mięsem.
Szpinak jest bardzo smaczny. Czas na obróbkę termiczną w warniku. By nie marnować miejsca, wstawiam także szynkowary z inną zawartością. Czas parzenia 2 godziny. Temperatura oscylująca około 80 stopni. Koniec parzenia. Teraz będę studził w zimnej wodzie, a później 8 godzin w lodówce i można spróbować. Pachnie świetnie. To, że będzie ta wędlinka dobrze smakowała, że będzie pyszna, przynajmniej dla mnie, to było oczywiste, dlatego że ja uwielbiam w ten sposób przygotowany szpinak. Nie wszyscy go lubią, ja uwielbiam. Połączony z mięskiem byłem pewien, że mi będzie smakował, ale nie byłem do końca przekonany, czy uda mi się zachować jakąś fajną estetykę tej wędliny, ponieważ zrobienie tego otworka w mięsie surowym i w miarę dobre wprowadzenie tam odpowiedniej ilości szpinaku nie było taką oczywistością i nie musiało się wcale udać. Szpinak w liściach mrożony, a nie ta drobna sieczka, bo ta drobna sieczka dużo więcej soku wpuszcza i mogłaby zakłócić też estetykę wędliny. Te listki są lepsze. Oczywiście może być też szpinak świeży, jak kto woli. Ja muszę teraz to spróbować, bo tak pachnie, że muszę kawałek ukroić i zjeść. Poezja. Poezja. Lubicie te smaki? Będziecie na pewno zadowoleni. Ja zrobiłem jeden większy otworek. Można zrobić kilka mniejszych otworków i do nich wprowadzać, jeżeli macie takie narzędzia. Ja użyłem, jak było widać, tłoka od nadziewarki. Po to, żeby zrobić ten otworek i żeby do niego kolejne porcje szpinaku wprowadzać. Pycha. Jakie to dobre. Polecam. Naprawdę szczerze polecam. Przede wszystkim wędlinka parzona, a nie pieczona, więc i lżejsza i zdrowsza. Szpinak też dobro samo. Połączenie tych dwóch rzeczy dla wielbicieli mięska, dla wszelkich wielbicieli diet keto i tym podobnych rzeczy. Lżejsze, smaczne i bardzo, bardzo bogate w składniki odżywcze. Dobrze. Ja ostatni kawałeczek, bo się powstrzymać nie mogę. Miam. Ukroję jeszcze jakieś plasterek czy dwa do zdjęcia. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Wszelkie subskrypcje mile widziane. Odezwijcie się w komentarzu, jak się Wam ten pomysł podoba. Czy lubicie takie połączenie smaków. I zapraszam na kolejne odcinki. Będą jeszcze fajne pomysły. Tylko wyobraźnia nas ogranicza.
Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.